Proszę Państwa, witam serdecznie w Red Flodzie, ponieważ do Red Floda został dodany polski akcent, duży polski update. Miał ostatnio miejsce w tej dziwnej, niekonwencjonalnie spaczonej modyfikacji zwanej Red Floodem, oczywiście do Hearts of Iron 4. Modyfikacja, jak już widać po ekranie głównym, skupia się na Polsce i dodaje dużo polskich rzeczy. My w sumie niedawno Red Flooda sobie odświeżaliśmy, również polską. Wtedy nie byłem świadomy, że szykuje się tak potężny, soczysty updercior dla Polski. Jeżeli chodzi o Red Flooda, to spokojnie, ja też nie do końca rozumiem tego uniwersum, to jest już taka odklejka, że Kaiser Ice przy tym to jest normalna rzeczywistość, ale to, co trzeba przyznać, że Red Flood ma bardzo ładny styl graficzny. Będzie specyficzny, ale na pewno unikalny. Podoba mi się ten polskie tło, podzielone na 3 polskie sektory, a najbardziej to mi się podoba ta egipska wersja Piłsudskiego otoczona tymi ptaszorami egipskimi. I swoją drogą, tak teraz patrzę kątem oka, że jak są te zawsze, jakie masz DLC-ki do Hojca, no ta modyfikacja też zmienia ikonki na swój styl, odhaczając jakiego DLC-ka posiadasz. Ciekawe. A, jeszcze jeden smaczek, żem zobaczył. Tu mamy ukryte jaka nuta w tle gra. W menu głównym. To się często na przykład w Kaiser Ice jest, nie? Że wychodzi, albo do Kaiser Reduxa. Wychodzi jakiś update, jakaś frakcja nacechowana, w sensie główny tematem jest jakaś frakcja i jakaś nuta w tle gra związana z tym regionem albo krajem i nigdy nie wiesz o co tam chodzi. A tu proszę bardzo, jaki ładny smaczek, pierwsza brygada w tle sobie kręci. Dobra, ale my nie o utworach muzycznych, nie o artystycznej wizji Piłsudskiego, jak mogłaby wyglądać Polsza, tylko my dzisiaj będziemy robić duże, totalnie Polsze za pomocą naszego oczywiście Józefa Piłsudskiego. Tak wygląda Red Flood. My już nieraz do niego zaglądaliśmy. Nieraz spaczenie dosłownie wylewało się z niego. Zobaczymy, co dzisiaj przyniesie to uniwersum. Nie powiem wam, znaczy nie ukrywam, że będziemy musieli sobie razem zbadać, jak to wygląda lore, historia Polski. Jak oni tutaj pozmieniali. Bo to, co jest pewne, to, że raczej Piłsudskim długo cieszyć się na naszej Polsce nie będziemy, natomiast pamiętam, że Polska tu posiada tą federacyjną koncepcję Rzeczpospolitej Piłsudskiego. Litwa i Białoruś i Ukraina to są zależne polskie papety tworzące jednego Commonwealtha. I to wszystko trzyma się głównie dzięki Piłsudskiemu. Wcześniej Polska miała jakieś tam 3 ścieżki, jedna taka wojskową, chyba którą ostatnio rozgrywaliśmy. Była jedna opcja demokratyczna, jakaś tam dziwna i jedna taka odklejona, nawiązująca do jakichś słowiańskich wierzeń czy tego typu. Red Floodzik, właśnie, jak wygląda sytuacja Red Floodowa? Czy coś tu się zmieniło? W dużym telegraficznym skrócie alternatywna rzeczywistość Red Flooda to Rosja 1905 wygrywa cudem, na trytytkę wygrywa z Japonią, ale czuje się na tyle silnie, że w 1913 bezpośrednio wspomaga Serbię podczas wojny bałkańskiej, co triggeruje wcześniej I wojnę światową. W międzyczasie w 1911 udany zamach na cara Mikołaja II. Po wojnie dochodzi do dużych zmian politycznych, ponieważ ta wojna jest bardziej wyniszczająca jeszcze w tym uniwersum I wojna światowa niż u nas. Odpala się komunistyczna rewolucja, chyba komunistyczna rewolucja tak najmniej, jeżeli chodzi o Niemcy, a w całej Europie kontynentalnej szaleją jakieś dziwne, odklejone ideologie, które wyrosły na zgliszczach I wojny światowej. We Francji to są ci awangardziści, akceleratorianiści, jacyś futuryści, cholipka wie co. I w tym wszystkim we hope you enjoy. To jest tak spaczone. Kaiser Ice jest piękny. Kaiser Ice jest piękny, bo jest alternatywna rzeczywistość. Są syndykaliści, jest Kaiza, są narodowi populiści, monarchie, więcej totalistów i tam wszystko jakoś to na trytytkę się trzyma. A tutaj nie ma przepisu. Nie ma przepisu, tylko jest nawrzucane, wybełtane i wyszedł taki bigos zwany Red Floodem. Ale nawet w tym bigosie spaczenia można odnaleźć perełkę naszej Rzeczpospolitej i dumny wąs Piłsudskiego trzymający w ryzach wielonarodową Rzeczpospolitę. Der polnische Ubermensch. No zobaczcie, jakie on buściory na start daje. Polityka, mała stabilka, construction, inne piękne, słodkie rzeczy. Widzę, że mamy jakiś gabinet. Walery Sławek, proszę bardzo. Józef Beck, proszę bardzo. Eugeniusz Kwiatkowski, proszę bardzo. Jędrzej Moczarewski, proszę bardzo. Józef Łokietek, no tego akurat nie kojarzę. No i Piłsudski oczywiście. Plan Wielkiej Bitwy. Nowe polskie drzewko. Dumne 4 cele. Fajny rework, podoba mi się. Nie no, pewnie coś tam będziemy zmieniać. Widzę, że no, czujecie ten klimat. Tutaj nie dość, że jakieś dziwne
dziwne prądy, nurty polityczne zawładnęły krajami, to one są jeszcze wymieszane z specyficznym nurtem artystycznym, takiego dwudziestolecia międzywojennego. Gdzieś jakieś te takie modernizm, ja się na tym nie znam, ale wiecie, no postmodernizm, jakieś socrealizmy artystyczne, gdzieś będzie wzmianka pewnie o tych takich tych polskich tam Witkacach, coś tam. To jest dla mnie czarna magia, ale ta modyfikacja właśnie polega na tym, że łączy dziwne ideologie, które nawet nie zdążyły wykiełkować i szybko wymarły w naszej rzeczywistości, a tutaj zawładnęły całymi krajami i to wszystko jest wymieszane z jakimś artyzmem. I tak właśnie się plasuje Red Flood. I zobaczymy, jak w tym bigosie artystyczno-politycznym nasza Polsza dumnie dzierży władzę w Europie Środkowo-Wschodniej. Modem 8 lat ojca, czy ileś tam, ale 3 teszki, jak się na początek badało. Mamy wybadane, dobra, to jeden ten teszek. Tu cyk, drugi tu. A to też mamy wybadane, dobra, to tutaj cyk. Ty, no Polska to tutaj przoduje technologicznie. Wow, ale 3 techy są, podstawowe są. Polska od morza odepchnąć się nie da. Litwa też, port w Gdyni oraz Gdańsk zarządzany przez naszą Rzeczpospolitę Polską oraz Socjalistyczną Republikę Niemiec. Przywódcą jest Juliusz Gechl. Litwa też na trytytkę gdzieś tam znalazła wejście. Ci Teutoni się rozpycha. A bo to Prusy są niezależne. Ludendorff, no tak, tutaj były, pamiętam. Tu są Ludendorffy ze Szwedami, ale oni kontentu nie mają, natomiast Niemcy mają kontent. 10 lat temu na Red Flodzie Rozwadowski z Januszatisem, litewski generał, konspirowali, żeby obalić Piłsudskiego i jego blok sanacyjny. No cóż, na szczęście się nie udało. W ogóle, jeżeli chodzi o partię, mamy Zjednoczony Blok Sanacji Rzeczpospolitej, to są akceleracjoniści. Ja się na tym nie znam, ale to są chyba dość radykalnie nierealne wizje polityczne i ten akceleracjonizm, przynajmniej u nas, chyba jak kojarzę, to się trochę z marksizmu wywodził. Ono nawet jest, widzę, bardziej po stronie czerwonych niż sami socjaliści. Ciekawe. Kiedyś Zając by przegadał cały odcinek, ale teraz machniemy sobie 40 dywizji. Tak, to zawsze narzekałem, że trzeba się przyzwyczaić do szaty graficznej tej modyfikacji. W ogóle mamy animowaną flagę Polski, proszę bardzo, jak tutaj sobie ładnie mryga. Ukraińcy też mają jakieś drzewko, ale nie wiem, czy to jest pełne drzewko i potem coś im się rozwija, czy to jest takie pomocnicze, supportowe polskie, ale wiem, że mają duchy Chmielnickiego, które dają im bonusy do walki z Polakami. Dobra. Odpauzujmy, zobaczmy, bo jeszcze bym chciał jakiś wstępny event o fabułce Polski zobaczyć, przeczytać i się z wami podzielić, a jak nie, no to będziemy czerpać z tych eventów, jakie będą się pojawiać. Jeżeli chodzi o decyzję, mamy pusto, a nasze duchy narodowe to mamy oczywiście twardą broń się naczelnika, stabilka, polityka pała, może by jak najdłużej nasz naczelnik się trzymał. Mamy mix party i wszystkie się boostują, bo jest jedna jakaś gigantyczna koalicja. Najbardziej lewicowe i prawicowe partie są w koalicji, a te środkowe, centrowe są wyrzucone. Nice. I mamy warszawską, wspólną ekonomię. Widziałem, że każdy z tych krajów posiada der Warschauer Wertag. Niemcy też tutaj są? Też są, o proszę bardzo! To widać, że pan marszałek jechał czerwonym tramwajem, ale na tej modyfikacji z tego czerwonego tramwaju nie wysiadł, a nawet zapadł się w jakieś akcelerianizmy. Są bardziej czerwoni niż czerwone Niemcy. Lenin tutaj dożył 36 roku, zszedł na zawał i był wyzwolicielem Budapesztu. Węgry są, a jak żeby inaczej, czerwone. W sumie możemy sobie odpalić mapkę ideologii. Coś nam to mówi. Białe, spaczone. Czerwone, spaczone. Żółte. Też chyba spaczone. Czarne? Szare, spaczone? Ci na niebiesko to są chyba tacy konserwatyści po naszemu. No niewiele jest ostoi normalności na tej modyfikacji. No witamy barona, Romana, mongolski wataszka. Biało-czerwony Madagaskar, polska kolonia. Ale pięknie to się złożyło. Ale będzie polską kolonią, patrzcie, ideologicznie jest biało-czerwony Madagaskar. Haha, mało śmieszny żarcik. Ciekawe, co robi Mao na tej modyfikacji. Jeżeli chodzi o Chiny, nie ma Mao.
Piłsudski był kryptosyndykalistą. Nasz system ekonomiczny opiera się na syndykalizmie. Ja mówiłem, że ta modyfikacja jest piękna. Nie wiem, jak to się stało, że Rzeczpospolita, piękna, federacyjna pod Piłsudskiego z syndykalizmem, nawet na Kaiserredukcie takich pięknych rzeczy nie ma. Po prostu przeglądałem, co tutaj jeszcze mamy, przeklikując te cele. Te cele generalnie mają prowadzić do jednego, no niestety do śmierci Piłsudskiego. Ale fajne to jest wzmianka. No poza tym, że Piłsudski zasłał podczas przemówienia w Wilnie, to fajny jest motyw, że Kołczak rządzący Rosją zdestabilizowaną de facto nie jest w stanie kontrolować tych swoich niby zależnych papetów i tam Walery Sławek, chyba gadający do Daszyńskiego podczas przemówienia Piłsudskiego, że on kontroluje mniejsze ziemie niż Iwan Groźny. Widzę, że mają jakichś rzymiańskich kapitalistów. Ładna grafika propagandowa. Ostatni cel, mam nadzieję, że nie doprowadzi jeszcze do końca naszej stabilnej Rzeczpospolitej. Austriacki Kaiser is dead. Austriackim Kaiserem to jeszcze jest Hans Ferdynand. Zobaczymy, czy w co pójdą Austriacy. Patrzę jeszcze, jakich mamy generałów do dyspozycji na tej naszej redflodowej Polsce. Bogusław Wieniawa-Długoszewski jest sympatykiem komunistów, lojalistą Sławka, Podkunie. No i wszystko jasne. Stanisław Sosabowski w tym brytyjskim berecie. Stefan Adam Zamojski, stary arystokrata. Dużo komunistów, troszeczkę syndykalistów, proszę bardzo. Leopold Lis, Kula. Lis i Zając, dwa syndykalisty polskie. Hehe, taki mało śmieszny żarci. Karol Wojtyła? Okej, spokojnie, sytuacja oponowana, to jest inny Karol Wojtyła, właśnie wygooglowałem, był taki żołnierz zaczynający w monarchii austro-węgierskiej, potem oczywiście w polskiej armii, był Karol Wojtyła, nie ten Karol Wojtyła, co macie na myśli. O, Edward Rydz-Śmigły jest lojalistą Śmigłego, no kto by pomyślał? Niestety z naszym marszałkiem jest coraz gorzej, a co najgorsze, otaczają go polityczne hieny, które próbują przejąć schedę po naczelnym wodzu. Podczas posiedzenia rządu znowu doszło do incydentu, znowu zasłab i teraz dostajemy już niestety debuffy, ponieważ żelazny uścisk marszałka, który trzymał Rzeczpospolitą, powoli słabnie. I drzewko się powiększyło, kolejne cele narodowe, świetnie. Bardzo szybko musimy podjąć decyzję, nie posiadając de facto żadnych informacji, do czego te decyzje doprowadzą, a przede wszystkim jaka będzie Polska, którą wybierzemy, bo pan marszałek Piłsudski spisuje swój testament. Pierwszą część przemilczę, ponieważ marszałek w dość ostrych, niepoprawnie politycznych słowach wyraża się o hienach grasujących w Polsce i na własny interes. Natomiast drugi, właściwie trzeci akapit jest mucho importante, ponieważ mamy 4 opcje na to chyba, kim będziemy kontynuować naszą rozgrywkę, kiedy Piłsudskiego zabraknie. Może Piłsudski namaścić Walerego Sławka, który jest najbliżej wizji Piłsudskiego. Może być to Ignacy Daszyński, trochę idiota, ale cieszący się popularnością wśród ludu, więc pewnie pod jakąś demokrację. Jest też Dzierżyński, ten Felix Dzierżyński, który okazuje się być starym kumplem ze szkoły Piłsudskiego. No i jest na końcu Edward Rydz-Śmigły, który jako wojskowy nie ma określonych poglądów politycznych, ale wydaje się dobrym człowiekiem. Ponadto są jeszcze jakieś wywrotowe ideologie, których Piłsudski nawet nie rozwija się i nie wymienia w swoim testamencie. Futuryści, witkatkowcy, szukalskie, zenery, jakieś koty. Cholipka wie, o co chodzi. Nie mam pojęcia, bo nie testowałem tej modyfikacji. Tu nie ma też jak na Kaiserreichie, Kaiserreduxie, że ci pokazuje jaką ścieżkę, znaczy jak dojść do jakiejś ścieżki. Ja tak sobie siedzę, patrzę, kogo by tu wybrać. Nie ma drzewka, nie ma nic więcej poza tym eventem i słowami, jakie przekazał nam marszałek. Ale w swoim tradycyjnym spaczeniu chyba wiecie, kogo wybierzemy. Bo ja to sobie widzę tak, jest taki marszałek już w podeszłym wieku, siedzi sobie na fotelu, pyka sobie fajkę, a przed nim najważniejsi dygnitarze w Polsce, politycy, ludzie znaczący, którzy czekają na ostatnią wolę Piłsudskiego, kogo marszałek namaści na swojego następcę. Marszałek tak pyka fajeczkę na tym fotelu, rozgląda się, już ma przemówić, ale jednak nie wypowiada żadnego słowa, tylko fajką wskazuje zarząd w tych wszystkich polityków, którzy stoją wokół niego i pokazuje na Feliksa Dzierżyńskiego, który tam z tyłu akurat śmieci wynosi i mówi on.
Mój szkolny ziomek z ławki. Razem żeśmy poprawiali ten sprawdzian z Polaka, nie? Także nie wiem, jak to się ma trzymać, lore i historii. Piłsudski, kryptosyndykalista, namaszczający Feliksa Dzierżyńskiego na swojego następcę. Te dwie opcje, znaczy Ignacy Daszyński, z tego co udało mi się chyba ogarnąć, to po prostu będzie jakaś demokracja, a demokracje są nudne. Walery Sławek, no to chyba będziemy dalej trzymać to, co ma Piłsudski. Rydz Śmigły to jakaś junta wojskowa, a Feliks Dzierżyński, on tu niby nawet ma jakąś swoją partię. Mniej radykalną od Piłsudskiego. Zobaczymy. Daj pana Dzierżyńskiego. Także Piłsudski oficjalnie namaścił Dzierżyńskiego na swojego następcę. Myślałem, że nic mnie nie zaskoczy w końcu, a jednak. Podoba mi się to lore. Podoba mi się to lore. Nie dość, że Piłsudski jest szkolnym kolegą Dzierżyńskiego, to jeszcze Dzierżyński, jak się okazuje, jest w tej naszej Polsce jakimś chyba ministrem bezpieczeństwa i dowodzi husarzami śmierci, którzy dbają o bezpieczeństwo w Polsce. Dzierżyński, Piłsudski, husarze śmierci. No piękna polska modyfikacja, piękne polskie lore. Przywitali się uściskiem i Dzierżyński pochwalił portret, jaki namalował Witkacy. W sensie portret Piłsudskiego, jaki namalował Witkacy. O, w Japonii odpala się opcja nie do pomyślenia, czyli komunistyczna wojna domowa, natomiast... O, graficzka. Jakiś soundtrack w tle japońskiej wojny domowej. Nie wiem, czemu on mi przypomina malarza pokojowego po roku na japońskim polu ryżowym. Proszę Państwa, ostatnie chwile z marszałkiem, ponieważ niestety, ale marszałek umiera, a co ważniejsze, Feliks Dzierżyński zostaje przywódcą naszej głównej partii. I mamy Feliksa Dzierżyńskiego, przywódcą Zjednoczonego Bloku Sanacji Rzeczpospolitej. Rozumiesz? Ja nie. Co się dzieje? Pokaż drzewko. Dalej nie ma drzewka. Ok, ale mamy 4 opcje do wyboru. I tu mieliśmy, tak, tu mieliśmy do wyboru. Jest tego. Rydz Śmigły, mamy Sławka, mamy Daszyńskiego, no i jest nasz Dzierżyński. I to jedną z tych 3 opcji, znaczy z tych 4 opcji wybraliśmy i mamy teraz dostęp do Daszyńskiego. A może nie pójdziemy w Dzierżyńskiego, bo odpala nam się chyba ta opcja, o której nawet Piłsudski nie chciał w swoim testamencie wspominać. Zadrugiści, to ma być nawiązanie do starożytnych, antycznych Słowian, do Sarmatii otoczonej przez Arian. Zrobimy nasz ostatni stand. No spoko, bo odpalą się teraz jakieś decyzje, które mają dać nam pewne opcje. Albo spełnimy jego żądania, albo spotkamy się z konsekwencjami. I co, on chce wielki pomnik mu wybudować, czy co? 0,50 Political Power Construction Speed na 140 dni. No, średnio się opyla, ale daj, możemy to zrobić, skoro to są jego żądania. Dostajemy 5 stabilki. Nie wiem, do czego to ma prowadzić, bo trochę średnio to było w evencie opisane, a po drzewku drzewek jeszcze nie mamy chyba docelowych, więc ciężko ocenić, w co my docelowo idziemy. Spróbujmy może tego Dzierżyńskiego utrzymać. Podoba mi się ta wizja szkolnego przyjaciela Piłsudskiego. Tu czysto lorowy event o pogrzebie Piłsudskiego, oczywiście z drobnym zamieszaniem, gdzieś tam zmienili miejsce ostatniego pochówku. Typowa polska brudna polityka. Także spoczywaj i my możemy teraz sobie machnąć, tak, możemy sobie machnąć Dzierżyńskiego. Mam nadzieję, że dobrze wybraliśmy, że raz, że będzie ciekawy, a dwa, że marszałek będzie z nas dumny. O, jest drzewko, może nie duże, ale mamy drzewko w końcu. To jest chyba to, co powinniśmy na razie opracowywać, jeżeli chodzi o ścieżkę Dzierżyńskiego. Tu jest ciężko ocenić nawet, co to jest. To są dyplomatyczne jakieś ścieżynki chyba do utrzymania naszej Rzeczpospolitej, bo o dziwo marszałek odszedł, a Dzierżyński przejął schedę Rzeczpospolitej i na razie to się nie rozpadło. Nie chcą się wyzwalać i bardzo dobrze. Jak próbuję rozkminić, co my właśnie uczyniliśmy tej naszej kochanej Polsce. Czy Piłsudski będzie z nas dumny? Ale patrzę na te opisy, patrzę, co tu się dzieje. Ja nie mogę zrozumieć, co żeśmy uczynili. Dobra, tu jest proste, to jest drzewko przemysłowe. Tu jest polityka też wymieszana z przemysłem. Dużo celów się wyklucza. Naczelnik teraz na zawsze, zmiana nazwy partii, ok. Kapitał i trylogia. Mam nadzieję, że trylogia Władcy Pierścieni. Rzeczpospolita 44 narodów. Nasze imię to milion i cierpimy za milion.
O, odnosienie do Rosławic, Weekly Manpower plus 100. Albo to się wykluczają te ścieżki, tak? Tu będziemy musieli jedną z tych wybrać i w międzyczasie sobie wybierać. Dobra, no to na razie lecimy po kolei. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Biało-czerwone flagi. Pomnik Dzierżyńskiego. Formuje się koalicja syndykalistów, tych z prawicy i lewicy. I żelazny Felix u władzy. Ja rozumiem, że tak, że Felix to jest po prostu jakaś ścieżka taka komunistyczna, a kontynuowanie polityki Piłsudskiego to byliby dalej syndykaliści tacy chyba, nie? Chyba? Polska pod tribal economy. Zakładam, że się da. No to pewnie byłaby działająca Polska. Francja, jeżeli nie pamięć nie myli, ma jakiś dużo rozbudowanego kontentu pod jakieś tribalowe... No, to nie da się opowiedzieć. O nie, Karol Wojtyła przestanie być generałem i Leopold Liskula też przestanie być generałem. Nie, co żeśmy uczynili? Było kontynuować dzieło marszałka, to poszedłem w jakiegoś Dzierżyńskiego. Ja nie wiedział, ja nie chciał. Generalnie to też symulator wojen domowych, wszędzie jakieś wojny, Finlandia, Japonia, w Rosji te Wataszkowi zaczęli walczyć, non-stop zmieniają się rządy. O, Jugosławia weszła na wojnę z Bułgarią, tu jest jakaś gigantyczna wojna domowa, oni tu wszyscy walczyli ze sobą, ale chyba powoli, powoli gdzieś tu się stabilizuje sytuacja. Granie Rzymianami może być też ciekawe kiedyś, trzeba spróbować, bo oni tu mają jakąś gigantyczną wojnę domową ze wszystkimi, każdy z każdym. Ci oni mają jakiś kontencik. Dobra, ale wracamy do naszego Dzierżyńskiego i do jego dziwnych rzeczy. Fajnie, że będzie kontynuował, jeżeli chodzi o polską politykę, klepanie ruskich, mucho importante. Nie ma dobrej modyfikacji bez hiszpańskiej wojny domowej. Nie pytajcie mnie, po prostu jest. Hiszpańska wojna. Generalnie to ten Dzierżyński tworzy taką uśmiechniętą Polskę i obdarza wszystkich naszych mieszkańców Rzeczpospolitej uśmiechem i miłością. Proszę bardzo, Turbo Lovers, jeżeli chodzi o jego politykę. A potem dostajemy event Super Heavy Mini Lover for All. Ale na początek drobnie ekonomicznie kult Wielkiego Młota, Construction Speed plus 5% kosztem Political Power 0,75 na pewno się opłaca. Jak sobie patrzę na ukraińskie drzewko, im się tutaj też jakieś nowe rzeczy pojawiły, ale w międzyczasie oni zrobili misję dyplomatyczną do Polszy, także prawdopodobnie pozostaną lojalni, bo się obawiałem, że oni jak mają content, to będą coś tutaj kręcić, szpądzić i się buntować na naszej Rzeczpospolitej. Nie wiem, czy to jest ich jedyna ścieżka, czy po prostu wybrali, że pozostaną lojalni, poza tym tutaj również wzmacniają sobie z nami więzi i wszystkimi sąsiadami swoją drogą. Tutaj teraz my jesteśmy na etapie wyboru, więc myślę, że to jest dobry moment, aby zakończyć ten odcinek, bo ja muszę rozgryźć, o co tu właściwie chodzi. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, to najmniej problematyczne pytanie, patrząc na Polskę Dzierżyńskiego na Red Flodzie. Jako następcę Piłsudskiego. To jeszcze zobaczę, czy on dalej jest przywódcą tych socjalistów? Tak, dalej jest przywódcą socjalistów. No dobra, także co? Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. No i do następnego. Cześć, cześć.